Legia. Sekcja strzelecka CWKS Legia Warszawa, czyli mój macierzysty klub i strzelnica mojego macierzystego klubu w Rembertowie. I polska premiera nowych karabinów precyzyjnych. Armitatice Custom ATC. ATS karabiny precyzyjne, nowe na polskim rynku. Dzisiaj jest pierwsze strzelanie z tych karabinów. Karabiny będą dostępne w przyszłym roku. Na razie trafiły na Legię do zapoznania. Będą przynajmniej 2 egzemplarze z całej serii tych karabinów, a seria jest dosyć obfita, że tak powiem. Posłużę się ściągawką, bo nie zapamiętałem wszystkich kalibrów, ale mamy tak. Karabin nazywa się Alligator. I jest w kalibrze 6,5 Creedmoor, 260 Remington, 308, 300 Winchester Magnum, 338 Lapua Magnum, 416 Barrett, 6,5 Creedmoor było, 260 było i jeszcze Cayman. I jeszcze podobno Urban. I jeszcze mają podobno tego Alligatora w 50. 0,5 BMG. Karabiny bardzo fajne. Generalnie jaka jest idea? Idea jest taka, że zamawiacie sobie karabin o wybranych parametrach. Tam standardowo lufa jest 24 cale. Można sobie dobrać w niektórych przypadkach skok gwintu. Maksymalna długość lufy, którą oferują, to jest, jeśli dobrze się doczytałem, 36 cali. Zamawiacie sobie karabin, spust, wszystko opisujecie i dostajecie w zasadzie kompletny zestaw, bo dostajecie to, co tu stoi przed Wami, bez optyki, ale jest dwójnóg, jest montaż pod optykę, jest ergonomiczny chwyt i jest kolba, którą za chwilę Wam pokażemy, regulowana we wszystkich możliwych płaszczyznach z integralnym monopodem. Czyli nie musicie się już martwić o monopod, bo monopod macie w zestawie. Co jest ciekawe w tym wszystkim, technologia wykonania, te dodatki, dwójnóg, montaż do lunety, elementy kolby i tak dalej, to jest wykonywane techniką wydruku 3D z bardzo wytrzymałego polimeru, jakąś ultra wytrzymałą technologią, która zapewnia odpowiednią wytrzymałość tego wszystkiego, że to Wam za chwileczkę też pokażemy, przy zachowaniu bardzo niewielkiej masy jest jednocześnie bardzo wytrzymałe i bardzo stabilne, ma odpowiednią sztywność, że to się nie buja, po prostu jest tak, jak ma być w tego typu karabinie. Ten karabin, tu mamy, tak jak mówiłem, lufę 24 cale. On waży jakieś 6,2 kg mniej więcej, ale zobaczcie, jaka w nim jest lufa. To jest lufa. To jest średnica zewnętrzna lufy na całej długości. Ultra ciężka, bardzo precyzyjna lufa. No to jest dla ludzi, którzy po prostu strzelają long range i to strzelają już go na wyniki. Spust od 0,8 do 2 kg. Bardzo płynnie pracujący zamek. Zobaczcie, on po prostu tak, opór stawiany przez ten zamek, to wszystko robicie zasadniczo jednym paluszkiem, tak? Nic tu się nie haczy, wszystko chodzi płynnie. Super, oczywiście wiadomo, płacicie za to. Taki zestaw będzie kosztował 10 000 euro, mniej więcej, bez optyki, dodajmy, tak? No ale coś za coś. I teraz zobaczcie tę kolbę. Macie możliwość regulacji wzdłużnej, macie możliwość regulacji stopki kolby góra-dół, macie możliwość regulacji baki, macie możliwość regulacji chyba nawet kątów pochylenia tego wszystkiego i macie też ten integralny monopodzik, taki sprytny, który się po prostu zatrzaskuje sam w wybranej pozycji. I zobaczcie, montaż taki bazowy. Technologia wydruku 3D. Mówią, że spełnia wszystkie parametry, które ma spełniać, a przy okazji jest bardzo leciutki. Tu mamy taki sam montaż, znaczy taki sam, podobny, ale rozbudowany, bo jest też podstawa od razu do dodatkowego celownika. Dwójnogi. Patrzcie, ten dwójnóg wygląda, jakby ważył 3 kg, a to nie waży nawet pół kilograma. To jest wydruk, to jest leciuteńki dwójnóg. Bardzo fajnie zaprojektowany do montowania na szynę Picatinny. Oczywiście tak wysuwane stopki, jak naciskam, to się sama chowa. Możliwość regulacji. Co jest jeszcze w nim fajne?
On jest teraz w pozycji złożonej, tak? Tu by był podpięty do karabinu, więc jeżeli chcecie strzelać z oparcia o worek, barykadę czy coś takiego, to producent pomyślał i tu są takie kiełki, takie stożkowate punkty, na których się po prostu opiera i zapobiega to przesuwaniu się tego dwójnogu. Dwójnogi są w różnych rozmiarach, ten jest najmniejszy. Tutaj mamy już taki duży, a tu mamy już taki bardzo duży. I mamy też metalowe dwójnogi od nich w ulubionym taktycznym kolorze Coyote Brown. Będę umiał to rozłożyć, będę. O, pyk. I tu mamy trochę większego brata tego karabinu 308. To jest 338 Lapua Magnum. Zobaczcie to. Jezu. Ogromny hamulec wylotowy, podobno wykonany z tytanu. Powiem szczerze, nie widziałem jeszcze tak skomplikowanego hamulca. Zobaczcie, oprócz tego, że ma normalnie dyszę, to jeszcze w środku jest jakaś powierzchnia oddzielająca, rozdzielająca te gazy. Mówią, że strzela się z tego jak z 223. Pudełko na amunicję. No wiadomo, no wszyscy ci, którzy tam strzelają na daleki dystans, jeszcze sami robią amunicję, no to potrzebują takich rzeczy, żeby każdy nabył był odizolowany, więc mu się nie stało. Ale widzieliście kiedyś humidor na amunicję? Macie wskaźnik wilgotności i wskaźnik temperatury w pudełku. A jak zużyjesz kulki, to możesz włożyć cygaro. Ale bardzo cieniutkie cygaro. Cygaretkę. I będziesz wiedział, jaka jest wilgotność i jaka jest temperatura. W skrócie, bardzo dużym, bo no, przypadkowo przyjechaliśmy na zawody i akurat jest, no to pokazujemy, zwłaszcza, że tu mój macierzysty klub. Będą 2 egzemplarze na Legii, do zapoznania się, do testowania. 3 nawet, mi tutaj prezes pokazuje 3. Będą 3. Być może będzie nawet 223 taki karabin wyborowy. Więc zobaczymy. Jak już będą, to sobie z nich postaramy się z nich postrzelać i powiedzieć Wam, jakie są wrażenia. Tak? Ale pierwsze wrażenie, ja nie jestem specem od long range'a, ale ten karabin mi się naprawdę podoba. Natomiast powiem Wam, że ogromne wrażenie robi to. Wielkie, masywne, ale ciutkie. O, schowałem. On ma takie urządzenie wylotowe, że nie wiem, gdzie będę miał za tobą stać. Daleko. Tu mogłoby mi złamać nogę. Patrzę, jak się tym monopodem operuje. Trzeba się tego nauczyć, ale jak się nauczysz, to jest już całkiem spoko. Jest potwór. I ma tu, jak pokażesz z tyłu, jest taka specjalna powierzchnia, że można sobie było dopchnąć kciukiem i zamknąć. Jezu, ale ten zamek chodzi, kurde. Normalnie jakby był na łożysku. Aż przyjemnie jest, że tak, wiesz, super. No ale kosztuje swoje. Strzelmy. Ciekawostka, gdzie to ma bezpiecznik? W palcu strzelca. Nie no, chyba nie tylko. Dobra, zobaczmy. Prawie mi czapkę z głowy wzięło. Ale spust ma na dotknięcie. Ja nie jestem tak dobry.
Ale powiem wam tak, 338 możesz tego karabinu w ogóle na kolbie nie podpierać. Efekt strzału, oddziaływania na strzelca w skali od 0 do 10 mocno -3. 0, w ogóle po prostu 0 kopnięcia. 338. Strzelasz? Mogę strzelić. No to strzel. Dobra, teraz dosłało. Wow. Śmiało. Awesome. You forget to add the recoil to this rifle? Dimenticati di mettere le molle. A new pack for you. Okay, thank you. Czysta ósemka. Jeszcze delikatniejszy. Tutaj tylko kładziesz palec na spuście i strzela. Masakra ten spust po prostu. Ty nie kładź w ogóle palca na spuście. W ogóle, bo jak go położysz, to już strzeliłeś. Szok. 308 bez hamulca wylotowego, ale przez tę lufę zapomnieli dodać odrzutu w tym karabinie. Wow. Ty no, ale to mam dwie styczne i jedną minimalnie obok. To będzie spuma. Rozumiem, że strzelasz. No jasne. No to dawaj. Mechanika jest zjawiskowa. Zobaczysz spust, jaki jest zjawiskowy. Wow. Tam był Tam był bardzo twardy. delikatny. Tam był twardy w porównaniu z tym. Ale to, co jest tutaj, to przechodzi w ogóle wszelkie oczekiwania. Nie? Naprawdę, nie kładź palca na spuście. Tego też chciałbym mieć w domu. No ja tu mówię, to z Pumoa zrobiłem. Na nie. Wierzam, że można jeszcze lepiej. Wiesz, ustawić, dopasować wszystko pod siebie. No i ten spust jest. Nie, ale wiesz co, w takim taktycznym strzelaniu czy bojowym, to nie. To
To nie jest ten sposób, tak? Pach, poszło. Nie wiem, czy tam jest milimetr drogi tego. Nie no, dotykasz go i leci. Jest po prostu po zawodach. Ale kurde, robi to wrażenie, nie powiem. Zacząłeś kręcić teraz, żeby nie było widać tego, co to było po lewej stronie przed chwilą? Ja nie powiem, co tam było po lewej stronie przed chwilą. Zresztą nie, teraz tutaj już nie ma też baz, bo tu jakaś baza jakiegoś zakładu oczyszczenia miasta czy czegoś. Już nie. Już zostało to włączone. Nie wiem, czy ten czarny śmigłowiec przypadkiem nie tutaj. Może być. Jak ta ulica się nazywa? Snickersa? Jowisza? Urana? Anyway, wracamy ze strzelnicy Legia. Strzelnicy sportowej Legii Warszawa, gdzie oglądaliśmy i strzeliliśmy, udało się strzelić z karabinów ATC włoskich, customowych, robionych na zamówienie, bo to wygląda tak, że zamawiacie karabin, podajecie wszystkie parametry. Jeśli dobrze ich zrozumiałem, to włącznie ze swoimi wymiarami. Wzrost, chyba tam zasięg ramion i tak dalej. I on jest spasowany pod Was. Ile mówili? 8 tygodni. 8 tygodni oczekiwania na taki karabin. Przychodzi skustomowany pod Was według Waszej specyfikacji w pudle i do strzelania nie ma tylko optyki. Wszystko inne jest. Montaż do optyki, dwójnóg, kolba, monopod. Wszystko jest zrobione tak, jak żeśmy strzelali na strzelnicy. No super się z tego strzela, no super. Widzieliście, ja strzelałem, Bartek strzelał, to 338 Lapua Magnum z tym hamulcem wylotowym, jak od haubicy niemalże. Możecie go w ogóle nie podpierać na ramieniu. W ogóle. On może być, abyś tylko się przyłożył do kolby i to jest wszystko. Nie ma żadnego kopu, po prostu żadnego. 338 Lapua Magnum. Ta 308 bez hamulca wylotowego, ale z lufą, jak od Pantery, też jak taki odrzut, tak patrzę na dobrą sprawę. Może nawet nie. Chyba nawet nie. Świetnie się strzela. Zrobiłem lepszy wynik z tej 308. No wiadomo, no, żeby to dobrze wszystko hulało, to trzeba by to dopasować pod siebie, doregulować te kolby, wszystko ustawić, ale strzela się z tego rewelacyjnie. No, ten 338 miał bardzo delikatny spust, ale ten 308 to po prostu na dotknięcie. No. Nie kładź palca na spuście, bo jak go położysz, to jest po zawodach. To już po prostu poleciało. No fantastycznie się z tego strzela. No, wykonane super. Kosztuje też super, tak? No, tam, poza tym to mówię, pierwsze wrażenia, ale rozmawialiśmy z Robertem, z prezesem Legii, sekcji strzeleckiej. Jesteśmy umówieni, że jak te karabiny już będą, 3 egzemplarze, to mamy pojechać na dłużej na strzelnicę na 200. To też jeszcze nie jest taki... Ja myślę, że strzelanie z takich karabinów, to takie 300 metrów to jest początek zabawy dopiero. No ale tak, jest 200, no to mam nadzieję, że jak te karabiny przyjadą, to umówimy się z Robertem, pojedziemy na strzelnicę i popukamy sobie na 200 metrów wtedy na ten. Już wtedy będzie więcej czasu, że będzie można chociażby doregulować sobie tam te wszystkie kolby i całą resztę, żeby to było tak, jak ma być. No ale wrażenie super. Kupa kasy, no. 10 000 euro, tak? Minimum. Nie, od 3 do 10 tysięcy takie widły były. Od 3 tysięcy, 3 ale to 3 euro. to chyba za tego 223, bo ten był 308, ale ma być taki sam, 223 i to już jest układ taki stricte aerowy. Rękojeść na górze, dwustronny bezpiecznik, zatrzask zamka, tak? To wszystko jest dokładnie tak samo jak w AR-ze i ten może być w tej dolnej granicy cenowej, bo te potwory, z których żeśmy strzelali, no to raczej bliżej tych 10 000 euro. No, jakby nie liczyć, no, trzeba będzie pewnie z 30 koła za taki karabin minimum położyć. No ale jak ktoś strzela long range'a i nie jest jeszcze takim freakiem, żeby sobie samemu konstruować karabiny, albo robić już totalnego customa na zamówienie, tak jak ten Maciek. Jak oni się nazywają? Wysokiński.
No nie, a firma? Junior Rifle. Junior Rifle. No jak ja byłem u Maćka w sklepie, jak zobaczyłem, ile on ma tam surówek pod lufy i jak one wyglądają, kurno, taka klucha. I ja się pytam, ty, ale Maciek, to jest bo to jeszcze musi być stoczone, czy coś? Nie, jakie stoczone? No mówię, no nie, no przecież to grube jest. Ale co stoczone? To po prostu podłączasz do komory zamkowej i dziękuję. Dlatego w aligatorze lufa jak maczuga. No to jak nie jesteś takim frikiem i masz kasę, to wydaje mi się może być, no czy to mówię, no pierwsze wrażenie. Tak? Nie strzelam też long range'a, ale te ATC robią bardzo fajne wrażenie. Naprawdę bardzo fajne wrażenie i myślę, że to może być całkiem spoko karabin long range'owy. No. Będą nalegi, będą ludzie z tego strzelać, no to oni wydadzą opinię taką ostateczną. Ja tu mówię 300 metrów na razie i tyle. Z 223. Dobrze, tyle o karabinach ATC ze strzelnicy Legii w Warszawie, w Rembertowie. No i cóż, tradycyjne podziękowania dla widzów za suby, lajki, komenty, serduszka, dzwoneczki, wszystko co tam robicie. Sprawdźcie, proszę, żebyście sprawdzili w waszych ustawieniach, czy macie włączone powiadomienia, dzwoneczki i tak dalej, bo ostatnimi czasy wiele osób się zdziwiło, że było, a nie ma. Więc bardzo, bardzo was o to proszę. Dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim patronom tradycyjnie za ich wspaniałą robotę w postaci wsparcia naszego kanału. Zachęcam do ewentualnego uczestnictwa w programie Patronite. I tyle. No. Tradycyjnie do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo w następnym filmie Pieszy przeszedł. Właśnie.